Muzyka poważna rządzi się innymi prawami niż rock, ale i tu wkrada się czasem powtarzalność i przewidywalność. Proszę więc sobie wyobrazić, jak wielkie musiało być zaskoczenie, kiedy na warszawskiej jesieni 62 zabrzmiał utwór Szabelskiego urodzonego jeszcze w wieku XIX. Część publiczności wiedziała, że od paru lat eksperymentuje, ale dla większości był to wciąż kompozytor starej daty. A tymczasem, bum, Szabelski przedstawił Aforyzmy 9. Szabelski napisał już wcześniej kilka awangardowych utworów, ale właśnie Aforyzmy 9 stały się takim efektownym potwierdzeniem zmiany stylu tego kompozytora, starszego przecież. Przy okazji z premierą wiąże się bardzo ciekawa historia, gdyż mający prowadzić utwór Bruno Maderna nie dojechał na warszawską jesień. Organizatorzy dowiedzieli się o tym w przeddzień, a dyrygent, który miał uratować całą sytuację, był nim Karol Stryja. Miał jedną noc na przygotowanie partytury i raptem 45 minut próby przed koncertem. Ale wszystko udało się wspaniale, był pełny sukces i Szabelski przypieczętował swój wizerunek jako kompozytora awangardowego. Wydawałoby się faktycznie przy tej komplikacji materii, że utwór potrzebowałby co najmniej tygodnia lub dwóch, także mogę tylko pogratulować i przyznaję, że to nagranie też było dla mnie inspiracją. Właśnie Karola Stryi z Śląskimi Filharmonikami. Pomogła mu w ukształtowaniu dramaturgicznym utworu własna technika haseł. Hasłami nazywał takie motywy dźwiękowe krótkie, grupy dźwięków, które następują po sobie, ale nie są traktowane linearnie, tylko one są rozproszone w czymś, co nazywamy przestrzenią muzyczną. Słuchacz jest atakowany taką zmiennością tych haseł. Wydaje mi się z tego, jak ja rozumiem właśnie aforyzmy Szabelskiego, że tu jednak jest olbrzymi wpływ pod tym względem Antona Weberna, czyli rodzaj tej kondensacji, maksymalnej ekspresji na bardzo krótkich odcinkach, właśnie często na prostym geście czy na kilku dźwiękach. Już krytycy po prawykonaniu podkreślali, że kompozytor ma doskonałe wyczucie dramaturgii. Innymi słowy, doskonale wie, jak rozplanować napięcia i odprężenia w utworze, tak żeby słuchacz za tą narracją podążał. Aforyzmy Bolesława Szabelskiego to symbol świeżości i otwartej głowy. To symbol, że dla artysty wiek nie gra roli, że nigdy nie jest za późno, żeby zmienić obrany kurs i wejść na zupełnie nową muzyczną ścieżkę.